Jak ja mam zacząć? Ale jak tak się to mi nie widać tego. A tak mnie prawie nie widać. Jeszcze gorzej. Dobra, ja sobie włożę poduszkę pod dupą. Ja się jeszcze napiję. Jest git. Ahoj moi drodzy, tu Hasia i witam Was na moim pierwszym filmie na moim kanale. Plan był ogólnie taki, żeby to był film zapoznawczy, ale wyszło inaczej. Nie mogłam się mega do tego filmu zebrać i stwierdziłam, że po co robić taki film, skoro mogę Wam po prostu przedstawić dzisiejszy film, czyli to, co będziecie oglądać dziś. Jej! W każdym razie postanowiłam, że dzisiaj zrobię dla Was film na temat AliExpressu. Pokażę Wam po prostu, co ja kupiłam, co mi przyszło w ciągu ostatniego mniej więcej tygodnia. Dodatkowo dla dziewczyn będę chciała zrobić test gąbeczek do makijażu z AliExpressu, w sumie podrób po prostu Beauty Blendera. I powiedzieć Wam, które moim zdaniem są najlepsze, które najgorsze, a więc zaczynajmy. I teraz intro! Więc pierwszą z rzeczy, którą zamówiłam, to był pilniczek. Pilnik wygląda tak. Jest to pilnik, który rzekomo ma gradację 100 na 180 i nazywa się Sunshine. Ja bym nie powiedziała, że to jest taka gradacja, tego bym używała bardziej do pięt. To jest tak mocne. Ja za ten pilnik, żeby Wam nie skłamać, to sprawdzę. Szukam. Nadal szukam. 40 pensów. Myślę, że jest to spoko cena. Jeszcze go nie sprawdzałam. Sprawdzałam tylko, tutaj jest taka mała ryska, ale myślę, że może być to spoko pilnik. Dalej to, co mi przyszło. Są to koraliki, które chcę wykorzystywać do zdjęć na Instagrama, na którego Was też zapraszam. Rod, odsuń się. Oni nie chcą Cię oglądać. Są to takie koraliki... Nie rusz moje. Kosztowały mnie 85p. Kolejną rzeczą, którą zamówiłam, jest to obudowa na telefon. Ja nie wierzę, no nie chodź po tym aparacie. Możesz z tego zejść? Nie wierzę. Ta obudowa kosztowała 1,47 £. Przyszło ogólnie w kartoniku, co jest moim zdaniem na propsie serio, bo większość obudow z AliExpress, jakie dostawałam, one przychodziły po prostu w takiej, wiecie, zwykłej kopertce i tak naprawdę tyle. Tutaj była taka folia z bąbelkami. To jest ogólnie obudowa dwuczęściowa. Obudowa dwuczęściowa. Ona wygląda tak. Tutaj przyszła taka wierzch tej obudowy, który jest bardziej elastyczny. I tutaj jest jej dół, który jest mniej elastyczny. Hech. Jest ogólnie dobrze wykonana. Wygląda tak. Telefon jest faktycznie cały zakryty. Cześć kot, ponownie. A kot. Boże, to jest wielka misja teraz. Za taką cenę myślę, że warto. Fajnie, że ona chroni i przód, i tył. Ja zawsze się boję tutaj o tę górę i o ogólnie ekran z przodu. Dalej, to co do mnie przyszło, to jest taki nożyk do brwi. Ja za to zapłaciłam 27p, czyli mniej więcej złotówkę. I kolejne rzeczy, z których jestem mniej zadowolona, zaraz jeszcze sprawdzę tę gąbeczkę. Podróba Beauty Blendera. Ja z AliExpressu używam Beauty Blendera i to jest taki Beauty Blender. Taka zwykła różowa gąbeczka z bardzo dużym tutaj skosem, to ma dużą powierzchnię i włosy kota. Jednak ta, ja też sądziłam, że ona właśnie przyjdzie tego typu. Nie wiem, jak ona będzie w wodzie się zachowywała, mam nadzieję, że dobrze. Przede wszystkim no ma mniejszy ten skos tutaj, mniejszą powierzchnię tego skosu. Rozmiarem wydaje mi się, że jest dość podobna, nie wiem, możecie mi napisać, wydaje mi się, że no jest chyba, nie? Jak takie dwa cycki trochę. Za gąbeczkę dałam 78p.
Czyli tak naprawdę cały czas mieszczę się w tych 5 zł, jeżeli chodzi o moje zakupy. Obudowa tylko była droższa. Kolejna rzecz, która do mnie przyszła, w sumie dwie rzeczy podobne do siebie, to są 2 pudełeczka ozdób do paznokci. Są to takie malutkie kryształki po prostu do paznokci w kształcie kółeczek i takie same są w kształcie mniejszych kółeczek, tyle że one są w innym kolorze, bo te są całe srebrne, takie trochę z takim tęczowym pobłyskiem, a te są srebrno-złote. Te kryształki, wzorki kosztowały mnie, te srebrne 64p, a te złote 57p. Jezus Maria, jak ja tu ubrudziłam, ludzie święci! I ostatnia rzecz, która przyszła do mnie w przeciągu ostatniego tygodnia, dokładnie dziś. Malutkie lampeczki LEDowe, to niby są 2 metry, ja nie wiem jakim cudem to miało być 2 metry, bo to jest mniej, na pewno to jest mniej. I ja za te lampki dałam 1,19 £, czyli ponownie około 5 zł. Zostaw moje gąbki! Idź stąd, kup sobie swoje. Mam tutaj 3 gąbeczki. Jeżeli chodzi o sprężystość, to myślę, że te dwie wygrywają. Ta już czuć, że jest trochę zużyta. Ta jest spoko, jeśli chodzi o sprężystość, jest taka dość mięciutka. Ta wydaje mi się, że jest najtwardsza z nich wszystkich i najgorzej działa. Jeśli chodzi o wielkość, to są one do siebie całkiem podobne. Wrzucam je do wody i sprawdzimy, która z nich powiększy się najbardziej. Ta gąbeczka nie zmieniła się praktycznie w ogóle. Ona jest cały czas taka sama i mam wrażenie, że po prostu zrobiła się bardziej czarna. Jeszcze leci z niej woda, mimo że ją wyciskałam. I myślę, że ona będzie po prostu dla kota albo do wyrzucenia. I teraz podsumowanie tych 2 gąbeczek, bo ich byłam najciekawsza. Ta powiększyła się najbardziej. One są w sumie z podobnego materiału. To nie jest taki materiał jak ten, taki twardy. Te są o wiele bardziej miękkie, delikatne. Tą gąbką mi się zawsze bardzo fajnie nakładało różnego rodzaju produkty. Tą na pewno będę używała tylko dlatego, że ta już jest powoli do wyrzucenia, bo tutaj robią się w niej takie otworki i nie jest ona na tyle przyjemna, na ile była na początku. Ja wolę mimo wszystko malować się czymś, co ma tę powierzchnię większą, bo wtedy jestem w stanie na większy obszar nałożyć podkład czy puder. Będę mogła Wam później zrobić update jakiś taki kosmetyczny, przy okazji kosmetycznego filmu na temat tego, która z tych gąbek moim zdaniem jest lepsza. Ale tak jak mówiłam, to są naprawdę bardzo małe ceny, więc nie żałuję, bardziej mi jest żal tamtej gąbki, za którą pamiętam, że dałam o wiele więcej niż za te. Ale no trzeba przyznać, kolory są ładne, są one mięciutkie, są delikatne, miłe w dotyku. Faktycznie puchną. Ta gąbka przecież ona była tak naprawdę taka malutka, w tym momencie zajmuje mi prawie całą dłoń. I jakbym chciała, to mam problem, żeby ją objąć. Ta jest bardziej wydłużona z tego co widzę, ale myślę, że jak za taką cenę serio warto jest wypróbować AliExpress. Warto jest kupować różne rzeczy. Ja zdarzyło mi się, że kupowałam produkty, które nie miały żadnych feedbacków, czyli tych recenzji innych użytkowników, tylko to co pisał sprzedawca. A mimo wszystko byłam zadowolona. Będę chciała Wam też zrobić filmik o obudowach na telefon, o case'ach, bo to moim zdaniem najbardziej warto kupować na AliExpressie, szczególnie, że ceny są naprawdę tak maleńkie, że Wasz portfel nawet tego nie odczuje. Jeżeli filmik Wam się podobał, a mam nadzieję, że tak było, to zostawcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, komentujcie. Jeżeli macie jakieś propozycje, o czym mogłabym zrobić kolejne filmiki, mimo że ja mam już swoje pomysły, możecie mi pisać w komentarzach albo na szufladce na Instagramie. Także gorąco zapraszam Was do obserwowania mnie na moim Instagramie, który znajdziecie w opisie. Tak samo możecie dodać mnie na Snapa. Oczywiście wszystkie linki co do tych produktów, jeżeli tylko je znajdę, znajdziecie także w opisie. A ja Wam bardzo dziękuję za poświęcony czas. Mam nadzieję do następnego. Cześć!